W nadchodzący weekend będziemy mieć trygon Wenus i Jowisza, czyli przede wszystkim weekend komunikacji, spędzania czasu ze znajomymi i może nam to przynieść długoterminowe korzyści. Dowiedzcie się z tego czytania, gdzie najlepiej wykorzystać jest ten tranzyt. Cześć, tu Astro Luiza. Przygotowałam dla Was odczyt na to, jak wykorzystać najlepiej ten weekend, ponieważ będziemy mieć piękną energię trygonu Wenus w Wadze do Jowisza w Bliźniętach. Jest to fantastyczna energia. Czytanie będzie ekspresowe, ponieważ nie ma co przedłużać, już o tym mówiłam, ale mam nadzieję, że pomoże Wam jak najlepiej wykorzystać ten czas. No i zapraszam. Zanim przejdę do poszczególnych znaków, to przede wszystkim musimy omówić sobie pokrótce, jaka jest Wenus w Wadze i jaki jest Jowisz w Bliźniętach i jaki jest leitmotiv, motyw przewodni całego tego trygonu, ponieważ i Waga, i Bliźnięta są one znakami powietrznymi, to są znaki powietrzne, co oznacza przede wszystkim komunikację. Mamy nacisk duży na komunikację. No i Waga to jest przede wszystkim najważniejsze, to bycie z innymi ludźmi, bycie w kontakcie, spędzanie czasu z innymi ludźmi. Waga to uwielbia. Dlatego mamy energię powietrzną tych dwóch planet na najwyższym poziomie, jak się da, ponieważ mamy dwa benefiki, Wenus i Jowisza, które są teraz w trygonie, co oznacza, że one się wspierają w działaniu. Te energie są bardzo wspierające. Dlatego też sprzyja to ten trygon komunikacji, kontaktom społecznym, projektom twórczym. Doskonały moment, żeby nawiązywać nowe relacje, wzmacniać więzi, szukać rozwiązań, jeśli macie jakieś problemy i dotyczące finansów i miłości. No bo wiadomo, Wenus za to odpowiada. Dobrze, to co? To może przechodzimy już dalej do poszczególnych znaków i dla każdego znaku będę wybierać jedną kartę z Tarota Zodiaku i będziemy czytać sobie opis każdej karty. Barany, słuchajcie, u Was ta Wenus jest właśnie w 7. domu, czyli w domu relacji, związków partnerskich, domów relacji 1 na 1, również relacji biznesowych, a Jowisz jest u Was w 3. domu, czyli przede wszystkim komunikacja, to jak się komunikujecie. Jest to fantastyczny moment, fenomenalny czas na to, aby popracować nad komunikacją w związkach, aby wzmocnić tą komunikację, aby poszukać nowych, inspirujących kontaktów, aby wyjść do ludzi, być może zorganizować spotkanie z bliskimi lub jeśli szukaliście momentu na to, aby przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, to jest bardzo dobry czas na to. Lub jeśli po prostu chcecie jakąś domówkę zorganizować, to też jest świetny moment, żeby być z ludźmi i się komunikować. Najlepiej w ogóle wyjść do ludzi, żeby to wyszło z Waszej inicjatywy. Jak wykorzystać ten czas? Pisząc, ucząc się, nawiązując kontakty, Wasza sieć znajomości, sieć społeczna będzie mocno wspierająca tutaj. Warto dzielić się Waszymi przemyśleniami, dzielić się tym, jak istotne są dla Was te relacje z innymi ludźmi. Jeśli chcecie przeprowadzić ważne rozmowy, to najlepiej właśnie w ten weekend. 15 mamy kumulację, jest ten trygon. No to 15, 16, tak 14, 15, 16 są dobre dni na to, żeby zacząć działać. Zaraz później już mamy zaćmienia, wtedy już nie działamy, także wykorzystajcie ten czas dobrze. I jakie jest dla Was przesłanie tutaj z Tarota? Już zabieram się za tasowanie. Jest sporo tych kart, więc idzie mi to trochę mozolnie. Ok, przekładam. I karta dla Was, moje kochane baraki, moje kochane barany, to jest 5 mieczy i 5 mieczy dla Was. Wenus w Wodniku, pierwsza dekada. W 5 mieczy napotykamy na pierwszą dekadę Wodnika, znaku stałego, charakteryzującego się nonkonformizmem, ideami oraz zdolnością do rzucania wyzwania ograniczeniom powszechnych przekonań. Tutaj znakowi towarzyszy Wenus, planeta miłości, relacji i wymiany. W 5 mieczy ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. Nie wiemy, która rola przynależy do osoby czytającej kartę. Porażka czy zwycięstwo okupione wielkim kosztem. To zdaje się być pytanie, które Wodnik zadaje całemu społeczeństwu poprzez swoje nonkonformistyczne działania. Jest to karta przejścia, zawierająca echo gwiazdy, karty wielkich arkanów połączonej ze znakiem Wodnika.
Jeśli ponosimy porażkę, nie możemy stracić wiary i nadziei na lepszy świat. Słowa klucze: zwycięstwo, porażka, wyzwanie, zerwanie konwenansów, kryzys, podtrzymanie nadziei. Barany. Nonkonformistyczne znajomości, nonkonformistyczne relacje, komunikacja z innymi ludźmi. Bądźcie sobą w tych relacjach. Pamiętajcie, stawiajcie na siebie i komunikujcie, czego oczekujecie od drugiej strony. Macie tam Wenus teraz, Jowisza macie w domu trzecim komunikacji, bardzo dobry czas, żeby mówić dokładnie to, co chcecie powiedzieć, przekazać drugiej osobie. Powodzenia! Byki, witam Was serdecznie, tu Astroliza i zapraszam na czytanie na nadchodzący weekend tak naprawdę, na trygon Wenus w Wadze do Jowisza w Bliźniętach. Jest to fantastyczny czas, żeby dobrze wykorzystać na swoją korzyść i Wenus jest Waszym władcą, także zawsze nas będzie tam wspierać. Jak wykorzystać ten moment? Wenus u Was wypada teraz w domu 6, to jest zdrowie, praca, codzienne obowiązki, również małe zwierzęta domowe. W przeszłości to był dom niewolników w astrologii tradycyjnej. Jowisz to jest Wasz drugi dom, czyli finanse. Dobra, byki. Co to za Was oznacza? Jak wykorzystać? Pamiętajcie, ten trygon będzie mieć miejsce 15, to jest niedziela, ale już możecie w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek możecie działać w tych zakresach. Wykorzystujcie tą energię. Wystarczy Wam intencja i trochę działania. A jak najlepiej wykorzystać? Inwestować w swoje zdrowie. Może to być nowy kurs, nowe podejście do jedzenia, praca nad równowagą między pracą a życiem prywatnym. Może to być wszystko, co jest związane i z Waszym zdrowiem, i z Waszą dietą, i z Waszymi codziennymi obowiązkami. Może to być nawet zakup nowego organizera. Ponieważ to, co będziecie teraz robić, wpływa na Wasze finanse. I ja wiem, że dla byków jest to istotny aspekt, więc tak, jak zaopiekujecie się tym tematem, da Wam to możliwość nawiązywania nowych współprac zawodowych lub poprawy warunków pracy. I tutaj szczególnie jeśli będziecie pracować nad tą harmonią między Waszymi codziennymi obowiązkami a Waszym życiem prywatnym. I to przyniesie Wam długoterminowe korzyści finansowe. Także warto rozważać jest tutaj inwestycje w zdrowie i rozwój osobisty. Planowanie, harmonia, taki balans między tym Waszymi codziennymi obowiązkami, rutynami, a tym, co wykonujecie w pracy. Byki, karta dla Was. Jest to ekspresowe czytanie dzisiaj, dlatego nie będę przedłużać. Myślę, że więcej możecie się też dowiedzieć o tym trygonie z czytania na cały miesiąc. Karta dla Was, jak wykorzystać ten weekend. Przekładam. 2 kielichów. Wenus w Raku, pierwsza dekada. Kiedy Wenus wchodzi do Raka, możemy doświadczyć rozwoju naszych emocji, szczególnie tych związanych z miłością i relacjami, czyli dokładnie tym, co znajdujemy na 2 kielichów. 2 postacie spotykają się i stykają kielichami, co symbolizuje emocjonalną bliskość i odkrycie. Jest to pierwszy etap relacji, w którym nie znamy jeszcze drugiej osoby na głębszym poziomie, ale czujemy do niej pociąg i zauroczenie. Ten proces niekoniecznie odnosi się tylko do relacji między 2 osób, ale również do relacji, jaką możemy mieć z projektem, miejscem czy doświadczeniem. Słowa klucze: spotkanie, relacja, zakochanie się, wymiana emocjonalna. Myślę, że macie piękne przesłanie, byki. Wykorzystajcie dobrze ten tranzyt. Wenus jest Waszym władcą, powtarzam raz jeszcze, więc będzie zawsze Wam sprzyjać. Powodzenia. Jeszcze nie powiedziałam, gdzie macie Jowisza, czy powiedziałam. W drugim domu to są Wasze finanse i dlatego to, co będziecie robić, jakie zmiany będziecie wprowadzać w zakresie zdrowia, harmonii między pracą a Waszym życiem prywatnym, to będzie wpływać na Wasze finanse. I pamiętajcie, najważniejsza tutaj jest komunikacja, ponieważ i Wenus, i Jowisz są w znakach powietrznych. Znaki powietrzne, komunikacja przede wszystkim. Powodzenia, byki! Bliźnięta, witam Was serdecznie na ekspresowym odczycie na trygon Wenus w Wadze do Jowisza w Bliźniętach, który będzie mieć miejsce już 15 września i tak naprawdę możecie działać już 14, 15, również 16. Jak wykorzystać ten czas? Jest to dobry moment u Was, aby przede wszystkim skupić się na kreatywności, romansach i Waszej tożsamości. Dlaczego? Wenus jest u Was w 5 domu. Bo ogólnie tak, Jowisz już u Was trochę siedzi w tym pierwszym domu.
czyli to jest Wasza tożsamość, Wasz ascendent. A Wenus jest u Was w 5. domu, czyli domu kreatywności i romansów. Oba to są znaki powietrzne, i waga, i bliźnięta, czyli przede wszystkim komunikacja. Komunikacja jest najważniejsza tutaj. Mówienie, wyrażanie siebie, opowiadanie, rozmawianie ze znajomymi, spotykanie się z innymi ludźmi i u Was najlepiej wykorzystać ten czas poprzez zaangażowanie się w różne projekty twórcze, bądź otwarcie serca na nową miłość, czyli jeśli szukaliście dobrego momentu na to, aby zaplanować jakąś randkę, wyjście ze znajomymi, być może poznanie kogoś, to niedziela jest świetnym na to czasem. No i przede wszystkim sztuka, zaangażowanie w projekty twórcze, wszystko, co w jakiś sposób Was porusza, szczególnie jeśli to jest związane z Waszymi talentami, z taką inwestycją w swoje umiejętności, coś, co Wy chcecie tworzyć, coś, co Wy chcecie pokazać, jak chcecie wyrazić siebie, jak chcecie komunikować siebie, to ten weekend jest świetny, żeby właśnie się nad tym trochę pochylić i zacząć się wyrażać po prostu w artystyczny sposób. Wenus tam Was mocno będzie wspierać. Jowisza macie w 1. domu. Fajny tranzyt dla bliźniąt. Już wybieram, losuję na Was kartę. Jest ich sporo. Jest to tasowanie mi trochę idzie mozolnie. Przekładam. I co mamy dla Was? 9 kielichów, bliźnięta. Trochę odbija się światło, ale mam nadzieję, że widzicie. I 9 kielichów. 9 kielichów. Jowisz w rybach, 2. dekada. 9 kielichów jest kartą spełnionych pragnień. Nie może być inaczej, jako że tutaj ryby, a zatem świat wewnętrzny, emocje i marzenia spotykają Jowisza, planetę sukcesu, ekspansji i spełnienia. Ryby niosą emocjonalną głębię i pełnię, która zwiastuje nadejście prawdziwie szczęśliwych dni. Jeśli czegoś chcemy, to przy tej karcie wiemy, że to się wydarzy. Kielichy są niemal skompletowane. 9, numer przed 10, zaprasza nas do miejsca pełnego radości, oczekiwania, z wiedzą, że coś pięknego niedługo się wydarzy. Słowa klucze: spełnione pragnienie, szczęśliwe oczekiwanie. Wow, bliźnięta, macie fantastyczne czytanie. Dobrze wykorzystajcie ten czas. Powiem później mojemu mężowi, co go czeka, co go być może czeka, jak może wykorzystać ten moment. Mój mąż jest artystą i ma ascendent i księżyc w bliźniętach, więc na pewno się ucieszy i dobrze go spożytkuje. Także bliźnięta, wyrażajcie siebie, wierzcie w swoje marzenia, ponieważ możecie kolejny krok ku ich spełnieniu tutaj podjąć. Wenus Was mocno wspiera, Jowisz Was wspiera. Powodzenia. Raki, witam Was serdecznie, kochane Raki, na odczycie na trygon tranzytującej Wenus w Wadze do Jowisza w bliźniętach. I u Was to wypada w domu 4 Wenus do Jowisza w domu 12. Jak wykorzystać najlepiej ten czas? Ogólnie cały ten tranzyt to jest tak naprawdę 15 września, ale 14, 15, 16 września możecie odczuwać już ten tranzyt. Dobrze jest działać, zanim rozpoczniemy sezon zaćmień, więc tutaj wykorzystujcie ten ostatni weekend przed zaćmieniami. Jak go wykorzystać? Wenus u Was jest w 4 domu, czyli to jest Wasz dom, rodzina, to co Rakom jest tak naprawdę bliskie, bo Raki to jest najbardziej rodzinny znak z całego zodiaku. Dobrze jest otworzyć się na rozmowy z bliskimi. Mamy tutaj planety i Wenus i Jowisza w znakach powietrznych, czyli przede wszystkim to jest komunikacja. No i wiadomo, że tak, z jednej strony mamy Wenus, to jest miłość, wartości, finanse, z drugiej strony mamy Jowisza, który pragnie ekspansji, wyrażania siebie. Jest to weekend, w którym możecie tak naprawdę po pierwsze otworzyć się na rozmowy z bliskimi lub stworzyć takie harmonijne miejsce w domu, pamiętając, że duchowy spokój zaczyna się od Was samych. Od to, jacy Wy jesteście i jaki spokój wnosicie do wnętrza Waszego domu, to będzie też będzie widoczne na pozostałych domownikach. Dobry czas, aby wzmocnić więzi rodzinne, pracować nad Waszym domem, pracować nad relacjami z domownikami, szczególnie jeśli macie jakieś stare konflikty do rozwiązania. Z drugiej strony, jako że ten Jowisz u Was jest w 12 domu, czyli to jest duchowość, sprawy ukryte, wszystko to, co mamy w podświadomości,
Jeśli chcecie pobyć raczej w samotności, nie z domownikami, to też jest dobry czas, aby odkryć coś związanego z Waszą ścieżką duchową. To jak Wy rozumiecie duchowość i być może takie odosobnienie też będzie dla Was dobre, albo znajdziecie dom i spokój właśnie w byciu w samotności. Tak czy inaczej, kochane raki, no to Wy tworzycie dom, po prostu. To Wy tworzycie dom. Ale pamiętajcie, żeby w jakiś sposób o tym albo rozmawiać, już tasuję dla Was karty, albo o tym rozmawiać, albo zapisywać na przykład to, jak Wy się czujecie, to, co uważacie za Wasz dom, ponieważ i Wenus, i Jowisz w znakach powietrznych, no to przede wszystkim to jest komunikacja. Też rozmowy z osobami, które są dla Was bardzo bliskie, jak najbardziej. Ok, przekładam. Jaka karta jest dla Was? Rycerz buław. Rycerz buław dla kochanych raków. Rycerz buław, raki. Ogień i ogień. Podczas gdy paź buław wizualizuje ideę, rycerz buław nie może się doczekać, by za nią podążyć. Będąc we władaniu żywiołu ognia, ten rycerz jest gotowy, by rozpocząć przygodę. Wie on, jak podejmować ryzyko, właściwie to często sam go szuka. Najpierw działa, potem myśli. Nie ma on świadomości króla buław, ale posiada odwagę i inicjatywę. Często nie wie, jak oszczędzać energię. Jest możliwe, że po entuzjastycznym początku jego energia szybko przygaśnie. Może reprezentować niespodziewaną zmianę albo potrzebę, by działać szybko, bez myślenia za dużo. Konsekwencje naszych działań będzie można ocenić później. Jedno jest pewne. Z rycerzem buław nigdy nie jest nudno. Słowa klucze. Szybka akcja, reakcja, impulsywność. Raki. Pamiętajcie, jeśli planujecie jakieś szybkie akcje, impulsywne, znaczy no to takie impulsywne to pewnie się nie planuje, to teraz, a nie jak się zaczną zaćmienia. To jeszcze ode mnie takie dodatkowe słowa. Powodzenia, raki. Lwy, witam Was serdecznie na odczycie na trygon Wenus w wadze do Jowisza w bliźniętach i u Was wypadać będzie to na polu trzeciego domu, czyli komunikacji, i domu 11, przyjaciele, cele. Jak wykorzystać ten czas? Jak wykorzystać przede wszystkim lwy? Jeśli chcieliście zorganizować jakąś domówkę, albo imprezę, albo posiadówkę, to jest najlepszy weekend na to. Organizacja spotkań towarzyskich lub zaangażowanie się w inicjatywy grupowe to jest fantastyczny czas, właśnie ten weekend, ta niedziela szczególnie, aby się tego podjąć. Świetny czas na współpracę. Pamiętajmy, że tak, i waga, i bliźnięta to są znaki powietrzne, czyli przede wszystkim komunikacja, czyli my musimy rozmawiać z innymi ludźmi, musimy się z nimi spotykać, Wenus, musimy z nimi rozmawiać i to nam będzie wspierać naszą ekspansję, to będzie wspierać nasz rozwój. Także idealny czas, ten weekend właśnie, idealny czas na tworzenie nowych znajomości, pracę nad wspólnymi projektami, szczególnie jeśli to jest połączone z jakimiś Waszymi celami ogólnymi, jakimiś Waszymi marzeniami, dzielenie się tymi marzeniami z innymi ludźmi. Być może oni są w stanie Wam pomóc, ale ważne jest to, żeby to komunikować. Ważne jest, żeby mówić innym, co chcecie zrobić i o czym marzycie. No, myślę, że ta społeczność, w której jesteście częścią, może Was mocno wesprzeć. I koniec końców pomóc Wam zrealizować Wasz długoterminowy cel, więc myślę, że jest to fenomenalny czas na to. Wykorzystajcie go dobrze, zanim rozpoczniemy sezon zaćmień. To jest taki ostatni weekend, kiedy możemy naprawdę działać. Już losuję dla Was kartę. Przekładam. I co dla lwów? Lwy, macie maga. Mag. I już czytam opis maga. Mag, Merkury.
Merkury, czyli planeta komunikacji. Mag wie, że można widzieć czymś więcej niż tylko oczami. Zna zarówno to, co widzialne, jak i niewidzialne i wie, jak się z tym skontaktować. Karta numer 1 jest symbolem wrodzonego potencjału, czy raczej osobistych zasobów każdego z nas i naszej zdolności użycia ich do zdobycia tego, czego potrzebujemy. Mag pracuje z inteligencją. Wie, że magia znajduje się w codziennych rzeczach i jest dostępna tylko dla tych, którzy wiedzą, jak ją zobaczyć. On to wie i wie, jak tego użyć. Karta jest utożsamiana z Merkurem, astrologicznym aspektem, który opisuje obszar komunikacji i błyskotliwej, żywotnej inteligencji. Merkury jest rozumem i ironią, darami maga, który pozwala nam zobaczyć sytuację z wielu perspektyw. Reprezentuje intelekt, nasze umiejętności i jest powiązany z pisanym i mówionym słowem. Magiczną różdżką Merkurego jest kij, skrzydlaty kij, który stał się symbolem medycyny. Władza znakami Panny i Bliźniąt, a jego żywiołem jest powietrze. Słowa klucze: przebiegłość, inteligencja, osobiste zdolności, umiejętności, komunikacja. Kochani, bardzo fajna karta. Lwy. Jeszcze chciałam tylko dodać, jak teraz czytałam ten opis tej karty, to również jak możecie wykorzystać ten tranzyt, jeśli chcecie organizować posiadówek ze znajomymi, ale na przykład planowaliście założyć social media, planowaliście pokazać siebie jako siebie lub coś, co Wam pomoże zrealizować Wasz długoterminowy cel, Wasze marzenia, lub być może chcieliście na przykład wydać e-booka, rozpocząć pracę nad podcastem, cokolwiek, co jest związane z docieraniem, z komunikowaniem siebie i docieraniem do dużej grupy ludzi, to jest ten weekend na to, żeby to wykorzystać. Także lwy. No, świat stoi przed Wami otworem. Powodzenia. Panny, witam Was serdecznie na odczycie na trygon Wenus w Wadze do Jowisza w Bliźniętach. Będzie mieć miejsce 15 września, ale tak naprawdę 14, 15, 16 możemy działać. Zaraz po tym mamy już sezon zaćmień, więc dobrze jest wykorzystać ten ostatni weekend tak naprawdę przed sezonem zaćmień, aby działać. I mówię mamy, ponieważ też jestem ascendentalną panną, mamy tutaj świetne możliwości, jeśli chodzi o nasze finanse i karierę. Pamiętajmy, że wszystko, o czym teraz będę mówić, jest związane głównie z komunikacją, z tym, jak się wyrażamy, z tym, jak się komunikujemy, z tym, jakie relacje tworzymy z innymi ludźmi, ponieważ obie planety są w znakach powietrznych. I teraz tak, Wenus jest u nas w drugim domu, czyli finanse, zasoby, wartości, a Jowisz jest w domu 10, kariera. Jak wykorzystać ten moment? Najlepiej, aby zainwestować w naszą karierę. Negocjacje finansowe, ja wiem, że to jest niedziela, ale jeszcze poniedziałek się liczy. Negocjacje finansowe, wizerunkowe, jeśli chcemy rozpocząć pracę nad jakimś projektem, to niedziela jest na to świetnym momentem. Pamiętajcie, żeby to w jakimś stopniu było związane z Waszą karierą albo statusem społecznym, to jak chcecie być widziane, panny. I te zmiany mogą przynieść Wam korzystne, przynieść Wam więcej możliwości, jeśli chodzi o Wasze finanse lub na przykład awans. I też być może, jeśli planujecie zmiany wizerunkowe, to te zmiany mogą przynieść długoterminowe korzyści w zakresie Waszej kariery, czyli tego, jak inni ludzie Was widzą i to może Was znieść na wyższą pozycję, właśnie awans lub zmiana stanowiska lub przejście do innej firmy. Możecie zostać postrzegane jako eksperci w danej dziedzinie. Dobrze jest tutaj wykorzystać właśnie ten nadchodzący weekend. Ja już też zacieram ręce, myśląc o niedzieli, ponieważ mam już zaplanowane działania, które chcę wykonać, związane właśnie z moim wizerunkiem. I też powiedziałabym, że tak, przede wszystkim wiadomo, że jest to związane mocno z komunikacją. Jeśli potrzebujecie do tego jakiejś osoby trzeciej, czyli kogoś, usługodawcy, który Wam pomoże, nie wiem, fotografa, kogoś, kto Wam pomoże ze strategią marketingową, kogoś, kto Wam pomoże z opisem siebie nawet, z poprawą CV, to w to zainwestujcie, no. Wydajcie te pieniądze, one do Was później wrócą zwielokrotnione. I karta dla panien. Pasuje karty. Panny, ja wiem, że Wy na pewno dostrzegacie to moje tło za mną, które nie jest zbyt estetyczne, powiedzmy sobie, ale jestem na krótkim urlopie, no i tak wyszło. Nie mogłam znaleźć lepszego kadru, więc wybaczcie. Przekładam. I co mamy?
ósemkę denarów. Ósemka denarów dla panien. Ósemka denarów. Saturn w byku, trzecia dekada. O nie, przepraszam, ósemka denarów. Słońce w pannie, pierwsza dekada. Na ósemce denarów znajdujemy postać w znaku panny, w pełnym tego znaczeniu. Karta pokazuje nam istotność codziennej pracy, skupienia na szczegółach i umiejętności manualnych oraz zdolności do obserwacji i powtarzania. Dodatkowo karta ta pokazuje zdrowe nastawienie do pracy, zajmowanie się działaniem na materii i rzemiosło. Jest to karta ucznia, który poprzez naukę, praktykę i zdolność do skupienia na szczegółach bez stracania z oczu szerszego obrazu staje się mistrzem sztuki dzień po dniu. Jest to czas na poświęcenie się naszym umiejętnościom i podtrzymanie skupienia. Słowa klucze: nauka, skupienie na szczegółach, zdolność do koncentracji, uczeń. Nie ma lepszej karty opisującej panny. No, nie ma. Powodzenia panny. Wykorzystajcie dobrze ten czas. Wagi, witam Was serdecznie w czytaniu na trygon Wenus w wadze do Jowisza w Bliźniętach. Będzie mieć miejsce już teraz 15 września i tak naprawdę 14, 15, 16 września możemy wykorzystywać tę energię. U Was Wenus jest Waszym władcą, więc warto wykorzystać, skoro jest u Was w pierwszym domu. No i tworzy trygon do Jowisza, który jest u Was w domu 9, czyli przede wszystkim podróże, edukacja wyższa. Jak wykorzystać ten czas? Pamiętajmy, że obie planety znajdują się w znakach powietrznych. Oznacza to przede wszystkim dużą potrzebę komunikacji, mówienie, komunikowanie, wyrażanie siebie. I teraz tak, najlepiej wagi, gdybyście w jakiś sposób mogły zaangażować się lub poszukiwać nowych doświadczeń związanych albo z edukacją, albo z podróżami. To jedna kwestia, a druga, no jeśli czekałyście na moment, aby pokazać się światu w nowym świetle, no, to jest dobry moment. Ogólnie, jeśli chcecie poczuć, jak bardzo Wasz magnetyzm tak naprawdę działa na innych, to po prostu wyjdźcie do ludzi w ten weekend. Wyjdźcie do ludzi też w niedzielę. Wenus w pierwszym domu to jest wspaniały tranzyt, szczególnie, że Wami włada ta Wenus. Jeszcze macie tutaj wsparcie od Jowisza. Jeśli planowaliście jakąś podróż, jesteście w podróży, to też dobrze jest ten czas wykorzystać, będąc z innymi ludźmi, komunikując się. Wiele rzeczy powinno Wam przyjść z ogromną łatwością w tym czasie, ze względu na właśnie ten taki wewnętrzny magnetyzm. Będziecie tym emanować podczas tego tranzytu. No i jeśli planowaliście podróże, naukę i szukaliście momentu, kiedy to rozpocząć, najlepiej to jest ten moment, na przykład planowanie podróży. Polecałabym zacząć planowanie teraz, a nie jak rozpoczniemy, przejdziemy już do sezonu zaćmień. Wagi, myślę, że tak naprawdę jesteście tutaj jak ryba w wodzie. Możecie czuć się jak ryba w wodzie, bo to przede wszystkim jest weekend spotkań towarzyskich, weekend komunikacji, weekend bycia widzianym. I już wybieram dla Was kartę. Przekładam. I karta dla wagi. Król mieczy. Ziemia i powietrze. Król mieczy używa energii Ziemi, żeby pokierować i zakorzenić swój wielki potencjał intelektualny. Jest on komunikatorem, strategiem, kimś, kto wie, jak znaleźć niespodziewane rozwiązania problemów, które wydały się nie do pokonania. Radzi nam, by myśleć w inny sposób i nie być więźniem powszechnych, umysłowych schematów. Znajdź przestrzeń i wejdź wysoko, bo z góry masz lepszy ogląd sytuacji. Król mieczy może nas także nauczyć właściwego poziomu odłączenia, które jest konieczne do oceny problematycznej sytuacji i rozpoznania możliwych rozwiązań. Jeśli ta karta pojawia się w odczycie, prawdopodobnie warto posłuchać rady zaufanej osoby o trzeźwym umyśle. Słowa klucze: ogólna wizja, alternatywne rozwiązania, strategia. Powodzenia wagi. Skorpiony, witam Was serdecznie w czytaniu na trygon Wenus w wadze do Jowisza w Bliźniętach. To są obie planety znajdują się w znakach powietrznych, czyli przede wszystkim kładziemy tutaj nacisk na komunikację. I u Was Wenus będzie w 12 domu, czyli duchowość, tajemnice, wszystko to, co jest trochę ukryte, nasza podświadomość. I Jowisz w 8 domu, transformacja, wspólne zasoby, podatki również
tematy tabu. I tak, jak wykorzystać ten czas, Skorpiony? Ogólnie cały weekend możecie wykorzystywać już energię tego trygonu. Będzie miał on miejsce w niedzielę 15. Dobrze jest działać teraz, a nie jak rozpoczniemy sezon zaćmień, więc wykorzystajcie jeszcze ten trygon przed samym sezonem zaćmień. Jak wykorzystać? Najlepiej, gdybyście, kochane Skorpiony, skupiły się na przykład na medytacji, na uzdrawianiu, takim wewnętrznym uzdrawianiu. Jest to dobry moment na głęboką introspekcję, na zrozumienie własnych emocji również. Ten czas, ten weekend sprzyja Wam w kwestii właśnie uzdrawiania, medytacji, bycia trochę w odosobnieniu, również rozwiązywaniu ukrytych spraw, szczególnie jeśli dotyczyły one finansów, czyli coś, co przez jakiś czas było ukryte, było dla Was niejasne. Skorpiony, jest to taki bardziej czas introspekcji tak naprawdę, chociaż i Wenus i Jowisz są w znakach powietrznych, czyli przede wszystkim komunikacja, ale jest to moment, który możecie wykorzystać na komunikację tego, jak się czujecie, jak już zrozumiecie, jak się czujecie i rozwiązanie tych kwestii, szczególnie jeśli one dotyczą wspólnych finansów, które były dla Was niejasne lub które w jakiś sposób powodowały, że nie czuliście się dobrze. Dotyczyć to może również Waszych spraw duchowych, ponieważ mamy tutaj ten 12 dom podświadomości. Jeśli nie chcecie rozmawiać z innymi ludźmi, to dobrze by było, gdybyście sobie to na przykład zapisywały, ponieważ komunikacja jest bardzo istotna, jeśli chodzi tutaj i o bliźnięta, i o wagę. Więc dobrze jest na przykład sobie zapisywać w jakimś stopniu. Losuję dla Was kartę, Skorpiony. Co tam dla Was będzie? Na ten trygon, na ten tranzyt, piękny tranzyt. I mamy 6 kielichów dla Was, Skorpiony, 6 kielichów. 6 kielichów. Słońce w Skorpionie, druga dekada. 6 kielichów jest kartą niewinności, dzieciństwa i wszystkiego, co rozumiemy i o czym wiemy, że musimy to zachować na emocjonalnym poziomie. Tak objawia się Skorpion, kiedy Słońce jest na jego pozycji. Skorpion ma tendencję do zachowania tego, o czym wie, że jest cenne. Zatem karta ta przywołuje nostalgię i wspomnienia szczęśliwej przeszłości. Znak Skorpiona działa na emocje, które już zna i ceni. Trzeba się o nie zatroszczyć i użyć jako zachęty do znalezienia ich również w teraźniejszości. To namawia nas do zaopiekowania się tym, co sprawiło, że czuliśmy się dobrze w przeszłości i do rozpoznania tego w teraźniejszości, żeby ponownie przeżyć te same doznania. Słowa klucze: nostalgia, dzieciństwo, wspomnienia szczęśliwej przeszłości, powrót do przeszłości. Myślę, że pięknie ta karta się wpasowuje w Wasz odczyt Waszego tranzytu. Także Skorpiony, powodzenia. Strzelce, witam Was serdecznie w odkryciu na trygon Wenus w Wadze do Jowisza w Bliźniętach. To są znaki powietrzne, czyli przede wszystkim komunikacja. Jowisz Wami włada, więc dobrze jest wykorzystać ten czas. Wenus jest drugim benefikiem, czyli planetą, która nam przynosi jakieś podarki od losu. I gdzie to u Was wypada? Oprócz tego, że to będzie ten weekend, czyli najlepiej jest działać w niedzielę przede wszystkim, no bo mamy wtedy ten trygon ścisły, ale już sobota i poniedziałek też jeszcze możemy coś tam robić w tym temacie. I u Was tak, Wenus jest w 11 domu, czyli przyjaciele i cele, a Jowisz jest w domu 7. Partnerstwo, relacje 1 na 1, relacje biznesowe, relacje romantyczne, ale nie randki, to nie są jakieś przypadkowe randki, tylko relacje takie już głębsze, powiedzmy. Jak wykorzystać ten czas? Strzelce, to jest chyba Wasz weekend, ponieważ najlepiej, gdybyście zorganizowały jakieś spotkania towarzyskie lub też współpracowały nad różnymi inicjatywami, które są związane z Waszymi marzeniami, z Waszymi celami, z Waszymi wartościami społecznymi, tego słowa szukałam. I tutaj te relacje mogą kwitnąć po prostu. Te relacje mogą pięknie się rozrastać. Doskonały czas na nawiązywanie nowych znajomości lub współpracę z partnerami zarówno zawodowymi, jak i osobistymi.
Możliwe są wspólne projekty, które przyniosą Wam długoterminowe korzyści. Także ten weekend dla Was, Strzelce, to przede wszystkim bycie z ludźmi, to co Strzelce lubią. Bycie z ludźmi, komunikowanie się, rozmawianie, organizowanie spotkań, a już szczególnie jeśli jest to spotkanie związane z tym, co jest dla Was ważne w społeczeństwie. I teraz losuję dla Was kartę, Strzelce. I przekładam. Co dla Strzelców? 8 denarów. 8 denarów, czyli to w sumie tak jak dla Panny wyszło. Słońce w Pannie, pierwsza dekada. Na 8 denarów znajdujemy postać znaku Panny w pełnym tego znaczeniu. Karta pokazuje nam istotność codziennej pracy, skupienie na szczegółach i umiejętności manualnych oraz zdolności do obserwacji i powtarzania. Dodatkowo karta ta pokazuje zdrowe nastawienie do pracy, zajmowanie się działaniem na materii i rzemiosło. Jest to karta ucznia, który poprzez naukę, praktykę i zdolność do skupienia na szczegółach, bez stracenia z oczu szerszego obrazu, staje się mistrzem sztuki dzień po dniu. Jest to czas na poświęcenie się naszym umiejętnościom i podtrzymanie skupienia. Słowa klucze: nauka, skupienie na szczegółach, zdolność do koncentracji, uczeń. Strzelce, powiem Wam, że wykorzystacie ten weekend na pracę nad Waszymi projektami związanymi albo ze społeczeństwem, albo z marzeniami, tym, co chcecie osiągnąć. Również jeśli są to prace, jeśli jest to coś, czego chcecie się nauczyć od innych ludzi, to myślę, że ten weekend będzie na to bardzo, bardzo, bardzo dobry, bardzo korzystny i może Wam przynieść długoterminowe korzyści. Także Strzelce, powodzenia! Koziorożce, witam Was serdecznie w czytaniu na trygon tranzytującej Wenus do tranzytującego Jowisza w Bliźniętach. Będzie mieć miejsce 15 września i tak naprawdę cały weekend możemy wykorzystać na to, aby pracować z tą energią. Jest to wspaniały czas, ponieważ później wchodzimy już w sezon zaćmień, więc jeśli chcemy działać, jeśli chcemy nad czymś pracować, to najlepiej jest właśnie teraz. Jak możecie wykorzystać ten czas? Koziorożce, myślę, że nic lepszego Wam się nie mogło trafić, ponieważ jest to związane z Waszą karierą i z Waszą pracą, codziennymi obowiązkami. Macie Wenus w 10 domu, czyli kariera, to jak jesteście widziani, Wasz status społeczny, a Jowisza w 6 domu, czyli to są zdrowie, codzienne obowiązki, Wasza taka codzienna praca, również małe zwierzęta i w przeszłości był to dom niewolników. I co? Jak to wykorzystać? Przede wszystkim skoncentrować się na Waszym zdrowiu i karierze. Wysiłek, jaki teraz włożycie, on przyniesie Wam korzystne rezultaty. Ten trygon jest bardzo mocno wspierający. Warto jest zastanowić się nad tym, jak Wasze zdrowie i Wasze codzienne obowiązki, Wasze rutyny powiązane są, połączone są i jak wpływają na Wasz sukces zawodowy. To po pierwsze. A po drugie, dobry czas na negocjacje. Ja wiem, że jest to niedziela, ale w poniedziałek jeszcze możecie coś zdziałać. Lub projekty, które poprawią warunki Waszej pracy. Czyli może na przykład pracować mniej. Nie wiem, czy w Polsce jest to popularne, ale w wielu krajach można pracować mniejszą ilość godzin za taką samą wypłatę lub wynegocjować po prostu warunki, które Wam sprzyjają, aby mieć bardziej zachowany ten balans między pracą a życiem prywatnym i na przykład poświęcić ten czas na pracę nad Waszym zdrowiem tak naprawdę. I Koziorożce, niezmordowany znak, który zawsze idzie do przodu. Warto jest zwrócić uwagę na swoje zdrowie, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, ponieważ to nawet jeśli teraz musicie trochę spowolnić, jeśli chcecie spowolnić, to dobrze wpłynie na Wasz sukces zawodowy w przyszłości, na to, żeby się nie wypalić. A jeśli nie pracujecie, to dobrze jest tutaj mimo wszystko skupić się na tym i na zdrowiu, i na codziennych obowiązkach, i na tym, jak to wpływa na Wasz status społeczny, jak jesteście widziani przez innych. Obie planety to są planety beneficzne. One bardzo dobrze wpływają na te obszary życia, przez które właśnie tranzytują, więc Koziorożce, wykorzystajcie ten czas, jesteście wspierane. Nawet jeśli chcecie dać sobie trochę więcej luzu,
jeśli możecie dać sobie trochę więcej luzu. Ja wiem, że największym motywatorem koziorożca jest on sam, ale jeśli znajdziecie tą przestrzeń, to wpłynie z korzyścią na Waszą dalszą karierę. No i jeszcze co oprócz tego mogę dodać? Pamiętajcie, żeby komunikować też Wasze potrzeby. Komunikować to, że chcecie mieć więcej czasu na zdrowie, chcecie mieć więcej czasu, nie wiem, dłuższą przerwę w ciągu dnia, chcecie zmienić trochę swoją poranną rutynę, wieczorną rutynę, jakąkolwiek rutynę chcecie to zmienić. Komunikujcie to, rozmawiajcie o tym. Być może będziecie też osobami, które zaczną wprowadzać zmiany w Waszym miejscu pracy i dzięki temu z korzyścią wpłyniecie na innych pracowników, którzy też odkryją, że jest to dobre dla ich zdrowia. Koziorożce. Prowodyrami, tak bym powiedziała. Moglibyście być prowodyrami zmian. Karta dla Was, dla koziorożców. Koziorożce, jeszcze zostało Wam 2 miesiące niecałe, aż Pluton wyjdzie znów do Wodnika. Także wykorzystajcie dobrze ten czas teraz, ostatni weekend przed sezonem zaćmień również. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje zdrowie. No i spędzajcie czas z innymi ludźmi. Jeśli nie mieliście czasu na to wcześniej, to teraz w ten weekend wyjdźcie do innych ludzi. Nawet jeśli to było wspólne wyjście na siłownię, albo do spa, albo do lekarza nie, ale to jest związane z dbaniem o Wasze ciało i umysł. I u Was jest to trójka mieczy, karta na ten trygon. I trójka mieczy, uwaga, już czytam. Trójka mieczy. Saturn w wadze, druga dekada. W trójce mieczy dokonaliśmy ostrożnej zmiany, W trójce mieczy dokonaliśmy ostrożnej decyzji, ale w trójce mieczy musimy stawić czoła konsekwencjom naszego wyboru, które czasami są bolesne. Na tej karcie Saturn, pan ograniczeń, przepisów i odpowiedzialności, spotyka wagę, która przewodzi emocjom i pięknem. Mimo że może wydawać się to dziwne, Saturn jest w egzaltacji w wadze, ponieważ bycie w emocjonalnej relacji ze światem oznacza słuchanie, obserwację, akceptację i doświadczanie bólu. Bez doświadczenia tego w praktyce niemożliwe jest przezwyciężenie tego, co nas zraniło. Jeśli nie będziemy pamiętać, co sprawiło nam cierpienie i nie okażemy temu współczucia, zawsze będziemy do tego przywiązani. Trójka mieczy zatem łamie się, żeby móc później scalić, rani się, żeby mogło nastąpić uzdrowienie. Słowa klucze: rozłam, separacja, trudność, możliwość scalenia, świadomość. Takie przesłanie dla Was, koziorożce. Powodzenia! Wodniki, witam Was serdecznie w czytaniu na trygon Wenus w wadze do Jowisza w bliźniętach. Jest to fantastyczny czas na to, żeby się komunikować, żeby spotykać się z innymi ludźmi, żeby rozmawiać. I u Was ten trygon wypada w domu między domem 9, to jest Wasz dom wagi, czyli tam będziecie mieć Wenus, edukacja, podróże, wszystko co związane jest z poszerzaniem horyzontów. I Jowisz jest u Was w domu 5, czyli jest to dom zabawy, miłości, romansów, dzieci, kreatywności, przedsiębiorczości. Dlatego jak najlepiej wykorzystać ten czas? Przede wszystkim łącząc twórczość, kreatywność z podróżami lub nauką. Jest to fenomenalny moment na rozwijanie własnych talentów, jeśli chcieliście się zapisać na jakiś kurs, jeśli chcieliście zacząć coś tworzyć lub jeśli potrzebujecie po prostu czasu, żeby przysiąść i popracować nad Waszymi umiejętnościami, to jest fantastyczny moment, żeby to rozpocząć. Również jeśli chcielibyście poznać ludzi podczas tych zajęć, może są to jakieś zajęcia grupowe. Także jeszcze raz powtórzę, to jest sprzyjający czas na rozwijanie kreatywnych projektów lub romansów oczywiście, bo dom 5 to są też romanse, także dobry czas na randki. A związane to wszystko jest głównie z nauką lub podróżami, także wszelkiego rodzaju projekty kreatywne, które są połączone z jakimś Waszym rozwojem, z podróżami, z wyjazdami, jak najbardziej. No i być może znajdziecie inspirację do tworzenia czegoś nowego i ekscytującego.
Ten trygon będzie mieć miejsce 15 września i tak naprawdę cały weekend możemy pracować z tą energią. Sobota, niedziela, jeszcze poniedziałek. Później już wchodzimy w czas zaćmień, więc jeśli chcecie tworzyć coś nowego, no to najlepiej wykorzystać jest ten nadchodzący weekend. No i losuję kartę dla Was. Wybieram, zobaczymy, co tam ma dla Was tarot w zanadrzu. Jaki będzie Wasze przesłanie. Przekładam. I mamy dwójkę mieczy. Dwójka mieczy, kochane wodniki. Dwójka mieczy. Księżyc w wadze, pierwsza dekada. W dwójce mieczy jest ukryta informacja. Sekrety, których musimy poszukać w sobie. Dyskrecja jest ekspresją księżyca, podczas gdy emocjonalne poszukiwania są częścią wrażliwości wagi. Rozważania, myślenie przed działaniem, dokonanie decyzji w celu przywrócenia równowagi i wewnętrznej harmonii. Jest to karta poszukiwań, równoważenia oraz spokoju potrzebnego do dokonania wyboru. Księżyc reprezentuje zmianę, która jest stabilizowana i kierowana przez harmonijną energię wagi. Słowa klucze: wewnętrzne poszukiwania, harmonia, osobiste myśli, wspomnienia. Dobrze jest poszukiwać wewnętrznie czegoś za pomocą sztuki, za pomocą Waszych talentów, za pomocą sztuki. Ryby, kochane ryby, witam Was serdecznie na czytaniu na trygon Wenus w wadze do Jowisza w bliźniętach i będzie mieć miejsce 15 września, czyli już niebawem w ten weekend. Tak naprawdę możemy pracować z całą energią w sobotę, niedzielę, jeszcze poniedziałek. Później już wchodzimy w zaćmienia 17-18, już mamy pierwsze zaćmienie, jest u Was w rybach. Jak wykorzystać ten czas? Jest to fantastyczny moment na to, aby u Was pracować nad Waszym domem, nad relacjami rodzinnymi, jeśli chcecie nad tym pracować, ponieważ macie tak, Jowisza w czwartym domu. Czwarty dom to jest dom domu, rodziny, naszych korzeni i Wenus w 8 domu, to są wspólne zasoby, transformacja, wszelkiego rodzaju tematy tabu. Także zdecydowanie są tutaj możliwości finansowe lub takie korzyści emocjonalne, powiedziałabym, związane z tym, jakie macie relacje z domownikami. Będzie to wszystko oparte na transformacjach w Waszym domu lub na transformacjach w Waszej rodzinie, więc dobry jest to czas, ten weekend, dobrze jest go wykorzystać na uzdrawianiu relacji domowych i budowaniu stabilnej bazy, stabilnych więzi, przede wszystkim poprzez komunikację, ponieważ mamy i Wenus, i Jowisza w znakach powietrznych. W znakach powietrznych, czyli przede wszystkim komunikacja. Także otwarta komunikacja, praca nad Waszym domem, komunikacja z Waszymi domownikami. Również, a już szczególnie się dotyczy to jakichś inwestycji, wspólnych zasobów, dziedziczenia tego, co dziedziczycie. Warto ten weekend poświęcić na spędzenie czasu z domownikami po prostu. Zainwestować swój czas i swoją energię w dom i w relacje rodzinne. A pomoże Wam to przynieść długoterminowe korzyści. I co dla Was mają karty, kochane ryby? Już tasuję, co dla ryb na ten wspaniały trygon Wenus i Jowisza. Przekładam. Mamy dwójkę mieczy, to samo co dla wodnika przed chwilą. Dwójka mieczy. Księżyc w wadze, pierwsza dekada. W dwójce mieczy jest ukryta informacja, sekrety, których musimy poszukać w sobie. Dyskrecja jest ekspresją księżyca, podczas gdy emocjonalne poszukiwania są częścią wrażliwości wagi. Rozważania, myślenie przed działaniem, dokonanie decyzji w celu przywrócenia równowagi i wewnętrznej harmonii. Jest to karta poszukiwań, równoważenia oraz spokoju potrzebnego do dokonania wyboru. Księżyc reprezentuje zmianę, która jest stabilizowana i kierowana przez harmonijną energię wagi. Słowa klucze, wewnętrzne poszukiwania, harmonia, osobiste myśli, wspomnienie. To przesłanie dla Was na ten weekend.
Powodzenia, ryby.